Owcy znowu nie ma. Czekajcie, jest! Jestem moja własna metka. Cześć wszystkim, moja kolorowanka już przyjechała z drukarni, jest dopracowana, dopieszczona, właśnie taka jak chciałam. Na jej podstawie pokażę Wam proste triki, jak ładnie kolorować kredkami, markerami i akwarelami. Wszystkim tym można kolorować mojej kolorowance. Kredkami uczymy się malować już jako dzieci, chociaż wiele osób mi mówiło i przyznaję, że tak naprawdę nie potrafi tego robić. Widzicie, sekret tkwi w tym, żeby robić po prostu krótkie ruchy z jednakowym naciskiem, tak? Czyli żeby nie przyciskać w jednym momencie mocniej, tylko cały czas jakby dbać o to, żeby ten nacisk był jednakowy. I też najlepiej jest kolorować zawsze w jednym kierunku albo robić małe kółeczka. Do szczegółów warto jest mieć zatemperowaną kredkę, żeby jej czubek był ostry, natomiast do malowania większej przestrzeni warto zetrzeć rysik na kartce na brudno. Nie ma za bardzo różnicy, od czego zaczynać, czy od jasnych, czy od ciemnych miejsc. Chyba najważniejsze jest po prostu to, żeby nie robić sobie w głowie jakichś wielkich oczekiwań, że zawsze ma wyjść idealnie, bo właśnie kiedy człowiek się sobie nakłada taką presję na siebie, to wtedy malowanie zazwyczaj nie wychodzi zbyt dobrze. Klucz w tym, żeby po prostu być zrelaksowanym i traktować to jako zabawę. I wiecie, po to macie moją kolorowankę, żeby móc sobie poćwiczyć i poeksperymentować. A zwłaszcza z łączeniem kolorów warto eksperymentować, bo kredki są w tym po prostu genialne. Wypróbujcie sobie na kartce na brudno połączenie jakichś dwóch kolorów, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Ja na przykład na tej stronie kolorowanki łączę zielony z czarnym na obrzeżu obrazka, zielony z żółtym tam, gdzie rośliny są w pobliżu postaci i moje ulubione połączenie to jest ludzka skóra. Kiedyś używałam do tego żółtego i pomarańczowego i dziwiłam się, czemu za każdym razem ta osoba wygląda, jakby nałykała się jakichś radioaktywnych tabletek, ale właśnie potem nauczyłam się, że na skórę najlepsze jest połączenie bardzo delikatnego żółtego, również bardzo delikatnego różowego, chociaż ten różowy musi jednak przeważać, i dosłownie odrobinkę pomarańczowego w niektórych miejscach. Ale najważniejsze jest to, że właśnie skóra musi być bardzo leciutko kolorowana, ponieważ jej kolor jest taki właśnie bardzo blady. Pamiętajcie jednak, że czasem trzeba jednak tą kredkę trochę przycisnąć na obrazku. Może nie na skórze, chociaż w niektórych miejscach można, ale po prostu cały obrazek nie może być taki blady, mało wyrazisty. Ten kolor gdzieś musi się pojawić. Więc po prostu wybierzcie miejsce, gdzie ten kolor będzie bardziej wyrazisty i dociskać kredkę, dociskać ją! A jak czasem coś nie wyjdzie, to zawsze można wymazać to gumką, chyba że faktycznie tak mocno docisnęliście kredkę, że tego się za bardzo nie da wymazać, ale przynajmniej wtedy da się sprawić, aby ten kolor był bledszy. Więc podsumowując, krótkie rady. Po pierwsze, krótkie ruchy. Po drugie, stały nacisk z wyczuciem. Po trzecie, kolorowanie w jednym kierunku albo koliście. I po czwarte, to jest bardzo ważne, żeby łączyć kolory, aby ten obrazek nie wyglądał płasko. Jeżeli jest kilka kolorów nałożonych na siebie, to wtedy dodaje to takiego bogactwa. Ja używam kredek akwarelowych, więc mają dodatkową funkcję. Jak się zamoczy pędzelek i się naniesie troszeczkę wody na obrazek, to te kredki się bardzo ładnie, fajnie rozpływają. Proponuję dwa sposoby, w jakie można malować tą metodą. Pokolorować kredkami obrazek, a następnie pędzelkiem nanieść wodę na niego, tylko trzeba uważać na miejsca, gdzie ta kredka była dociśnięta mocniej, czyli jest bardziej wyrazisty kolor, bo jeżeli pojedzie się wodą w tym miejscu, to ten kolor będzie się bardzo roznosił z racji, że właśnie tej kredki było tam dużo. A tam, gdzie kredki jest mniej, była słabiej naciśnięta, to tam woda tylko lekko rozmyje, ale nie rozniesie tej farby, tego barwnika dalej. Druga metoda to namazać na kartce na brudno mocno kredką, wtedy pędzlem lekko rozwodnić to miejsce i po prostu jakby stamtąd nabierać farbę i nakładać na obrazek. Warto zacząć od najciemniejszego miejsca i potem ten kolor będzie coraz bledszy, im dalej będziemy kolorować, malować. Też im więcej wody jest na pędzlu, tym słabszy będzie kolor.
ten rysunek spróbuję kolorować markerami. Uwaga, uwaga, nieważne na jak grubej kartce malujecie, zawsze warto jest podłożyć czystą kartkę pod spód, bo no markery mają tą tendencję do przebijania papieru. Markery fantastycznie mieszają się ze sobą. Ja próbowałam wielu różnych firm, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to nie ma za bardzo znaczenia. Po prostu do czego się człowiek przyzwyczai i nauczy się tym operować, tym po prostu będzie mu się malowało najlepiej. Tak więc to jest kwestia przyzwyczajenia i w sumie niemal z każdego można stworzyć coś fajnego. Ja mam bardzo dużą kolekcję markerów i zbierałam ją przez lata, może nawet przez, nie wiem, 13 lat. Serio. Tak długo zbierałam moje markery. Dlatego ja wiem, że nawet posiadając 3 kolory można naprawdę ładnie pokolorować obrazek, jeżeli tylko ma się pomysł. To do tego właśnie się ogranicza. Do pomysłu. Pierwsza rada to, że markery najlepiej nakładać na niewielkie powierzchnie, bo kiedy kolor jest świeży, to można go zmieszać z innym i wtedy to ładnie wygląda, czyli generalnie da się coś z nim zrobić. Kiedy ten kolor już wyschnie, to może być trochę trudniej. Dlatego małe przestrzenie, niewielkie. Tak, z markerami trzeba sobie wyćwiczyć szybkie tempo pracy, ale mimo to też staranne, żeby nie wyjeżdżać za linię. Markery mają bardzo silny kolor, dlatego nawet jeżeli pomaluje się jasnym na ciemnym, to ten jasny trochę wybije. Dlatego ja bardzo często robię tak, że na pierwszą warstwę nakładam najjaśniejszy kolor, to jest taka baza. Potem nakładam najciemniejszy, w tych miejscach, które powinny być najciemniejsze, wyjeżdżam troszeczkę dalej i tą różnicę między najciemniejszym i najjaśniejszym pokrywam takim właśnie kolorem pomiędzy. I na sam koniec biorę znowu ten najjaśniejszy i w miejscach, gdzie bym chciała, żeby on właśnie przebijał, żeby rozjaśnić pozostałe kolory, to tam długo maluję. Tylko właśnie o to chodzi, że nie można pomalować raz i liczę na to, że wybije ten jasny kolor. Nie. Trzeba właśnie długo malować, dlatego warto jest zawsze podkładać kartkę pod markery, bo jak właśnie bardzo dużą warstwę markera się nałoży, to ten kolor właśnie tam się wybije do góry, ale też przebije trochę kartkę. Przypomniałam sobie, że ja też bardzo często używam blendera do rozjaśniania koloru. Stronę ze smokiem pokoloruję akwarelami. Z tym narzędziem mam trochę mniejsze doświadczenie, ale za to bardzo lubię efekt, jaki daje akwarela. I mam dla Was kilka podstawowych zasad. Pierwsza jest taka, że krawędzie papieru zawsze powinno się okleić taśmą klejącą. Jest po prostu taka taśma, jak się używa przy remontach, tak? Nakleja się na framugi czy coś i się maluje farbą. No właśnie o to chodzi, że ona nie ma takiego mocnego kleju. Funkcja tej taśmy jest następująca. Kiedy malujemy na kartce, to ona mimo wszystko będzie się troszeczkę marszczyła i dzięki temu, że taśma będzie przytrzymywała papier, to się to marszczenie trochę ograniczy. Druga zasada, która jest bardzo ważna, zawsze używaj 2 pojemników z wodą, gdzie po prostu w jednym pojemniku będziesz moczyć pędzel, który jest brudny, tak? Ma trochę farby na sobie i jak już on będzie czysty, to wtedy z tego drugiego pojemnika z czystą wodą nabieramy wody i malujemy po prostu farbami już czysto. Chodzi o to, że jeżeli będziemy malować tą brudną wodą, to kolory będą takie błotniste, no będą szarawe po prostu i mało intensywne, dlatego potrzebujemy do tego czystej wody. Trzecia zasada, najpierw maluj kolorem bazowym, potem dodawaj stopniowo jakieś tam inne kolory. Ważne jest, żeby każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej, więc malowanie akwarelami zajmuje trochę czasu. I na sam koniec, to jest ostatnia rzecz, jaką robisz, to malować szczegóły. I potem już ich nie traktować wodą, nic takiego nie robić. Jak malujesz cienie, to też ich już potem nie rozwadniaj, ponieważ uwierz mi, to nie wygląda dobrze. Ja pamiętam, że przy mojej pierwszej próbie z akwarelami dodałam bardzo fajne elementy, liście, drzew i tak dalej. I na koniec stwierdziłam, że to troszeczkę leciutko je rozmyję. Jak je rozmyłam, to po prostu zrobiła się z tego paskudna, potworna plama. Kiedy malujesz niewielkie obszary akwarelą, to warto jest troszeczkę odsączyć pędzel, bo nie może być na nim za dużo wody. Najlepiej zrobić to na ręczniku papierowym. W ogóle
Zawsze dobrze jest mieć przy sobie ręcznik papierowy przy akwarelach, bo można nim zebrać nadmiar farby z obrazka, sprawić, żeby kolor był bledszy. Pamiętajcie, że jest wiele technik i warto jest eksperymentować, ale też podglądać innych, bo każdy może mieć swoje spostrzeżenia, swoje jakieś triki. Właśnie, a propos, moje jeszcze jedno spostrzeżenie to, że warto jest mieć wzornik kolorów, czy to się maluje akwarelami, markerami, czy czymkolwiek innym. Warto jest zawsze sobie każdy kolor rozpisać, żeby wiedzieć po prostu, jak on wygląda. Wtedy przynajmniej jak zaczynasz go używać, to wiesz, czego się możesz spodziewać. Słuchajcie, zaczęliśmy już rozsyłać kolorowanki i możecie je kupić w moim sklepie internetowym olsikowa.pl. Link będziecie mieli w opisie. Ja też, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat kolorowanki, to mówiłam o tym w filmie, w którym ogłaszałam, że mam zamiar ją wydać, więc link z kolei macie tutaj gdzieś na górze. I tak, w poprzednim odcinku prosiłam, żebyście swoim własnym stylem namalowali moje obrazki, natomiast tym razem chciałabym, żebyście wybrali dowolną stronę z mojej kolorowanki i ją pokolorowali. Wysyłajcie mi takie gotowe prace na olsikowa@gmail.com i nie zapomnijcie się podpisać. Jestem tak bardzo ciekawa, jakich kolorów wybierzecie, jaka będzie wasza wizja. No, jestem naprawdę taka podekscytowana tym. A właśnie, i jeśli już otrzymaliście swój egzemplarz, to jeżeli będziecie gdziekolwiek stawiali zdjęcie, czy na Instagrama, czy na Facebooka, nie zapomnijcie dodać hashtag kolorowanka olsikowej i olsikowa. Wtedy będę mogła zobaczyć, skomentować. No, to będzie super. Okej, to już wszystko na dziś. Widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa!